Będąc ownerem lub administratorem danej organizacji, możemy tworzyć nowe lub edytować istniejące procesy. Aby zbudować nowy proces, w głównym menu wybieramy Procesy i klikamy Zbuduj proces. Mamy do wyboru 3 sposoby tworzenia procesu. Pierwszy – utwórz nowy proces. W tym przypadku samodzielnie tworzymy proces w kreatorze. Drugi sposób – użyj szablonu. Do stworzenia procesu używamy jednego z gotowych szablonów, a wybrany szablon możemy dowolnie edytować. Trzeci sposób – załaduj plik. Skorzystamy z niego, gdy mamy plik z zapisem definicji procesu, na przykład z innej organizacji, w której stworzyliśmy proces, który chcemy powielić w tej organizacji. Wybierzmy opcję pierwszą – utwórz nowy proces. W kolejnym widoku decydujemy, który z 2 typów procesów chcemy zbudować. Jeśli proces ma się rozpocząć od dodania pliku i ten plik jest niezbędny do obiegu, to wybieramy opcję pierwszą. Proces zacznie się od dodania pliku. Popularne procesy tego typu to obieg faktur, kancelaria pism przychodzących czy akceptacja umowy. Jeśli chcemy stworzyć proces oparty na formularzu, klikamy drugą opcję. Proces zacznie się od uruchomienia formularza. Tutaj użytkownik wypełnia formularz bez podglądu pliku. Popularne procesy tego typu to wniosek zakupowy, zgłoszenie supportowe czy wniosek urlopowy. Bez względu na to, który rodzaj procesu wybierzemy, pliki z dokumentami mogą być dodawane do procesu jako załączniki. Utwórzmy prosty proces, urlop wypoczynkowy. Wybieramy drugą opcję. Proces zacznie się od uruchomienia formularza. W tym widoku określamy podstawowe parametry procesu. Wybieramy symbol, który ułatwi identyfikację procesu. Przy czym wybrana ikona nie musi mieć związku merytorycznego z procesem. Można ją później podmienić na inną. Podajemy unikalną dla tej organizacji nazwę procesu – urlop wypoczynkowy. Nazwy procesu w danej organizacji nie mogą się powtarzać. Nazwijmy pierwszy krok i kliknijmy dalej. To tutaj tworzymy formularze. W kreatorach UX formularze tworzymy używając pól prostych lub wtyczek. Pola proste to na przykład pola typu tekst, obszar tekstowy, liczba, data czy załącznik. Natomiast wtyczki to bardziej złożone komponenty, na przykład opis sekcji, dane użytkownika, wtyczka typu GUS, tabela czy słownik. Dodajmy pierwsze pole do formularza. Będzie to pole użytkownik. Skorzystajmy z wtyczki dane użytkownika. Klikamy Zapisz. Kolejnym polem będzie pole stanowisko. Użyjemy tutaj pola prostego typu tekst. Podanie nazwy pola jest wymagane. Co istotne, na jednym formularzu może być wiele pól jednego typu, ale nadana przez nas nazwa musi być unikalna dla tego formularza. Jeśli chcemy, aby użytkownik był zobowiązany do uzupełnienia tego pola, zanim prześle formularz dalej, zaznaczamy w sekcji Wymagane tak. Z pól nieedytowalnych korzystamy, jeśli chcemy umieścić na formularzu pole, które nie powinno być edytowane przez osobę wypełniającą formularz. Na przykład w przypadku nadawania zewnętrznej numeracji, pobierania daty czy numeracji księgowej. Oznaczenie pola jako nieedytowalne ma sens tylko wówczas, gdy zamierzamy podpiąć do formularza zewnętrzny serwis, który uzupełni to pole, na przykład poprzez wykorzystanie wtyczki przycisk. Wartość klucz pola wykorzystujemy w sterowaniu warunkowym. Jeśli nie korzystamy ze sterowania warunkowego, ten parametr pozostawmy pusty. Sterowanie warunkowe jest dostępne tylko w wersji Pro Business. Dodajmy pole stanowisko. Kolejnym polem będzie zakres dat. Wybieramy typ pola i podajemy nazwę. Będzie to pole wymagane. Zapisujemy pole. Dodajmy jeszcze pole uwagi. Będzie to pole typu obszar tekstowy. Klikamy Zapisz. Gdy formularz jest gotowy, klikamy przycisk
dalej i dodajemy kolejny krok. Podajemy parametry następnego kroku. Podajemy nazwę formularza. Określamy czas na jego wykonanie. Czas podawany jest w godzinach. Jeśli dopuszczamy możliwość przedłużenia czasu na wykonanie danego kroku, to możemy do tego wykorzystać funkcjonalność liczba ponowień. Domyślna wartość tego pola to 0. Oznacza to, że zadanie, które nie zostanie wykonane w przewidzianym dla niego czasie, cofnie się do poprzedniego lub zakończy na danym kroku. Jeżeli w liczbie ponowień podamy 1, to mamy jeden dodatkowy cykl, czyli użytkownik otrzymuje kolejne 72 godziny na wykonanie tego zadania. Za każdym razem, gdy użytkownik nie wykona zadania, w którym ma włączoną liczbę ponowień, otrzyma wiadomość mailową, że dostał właśnie dodatkowy czas na jego wykonanie. Jeśli istnieje powód, aby o niewykonaniu zadania poinformować także inne osoby w organizacji, należy skorzystać z opcji Eskaluj do. Jeżeli zakładamy, że tworzony przez nas proces może zostać zakończony przed wykonaniem wszystkich kroków, to na danym kroku wybieramy tak w sekcji Proces można zakończyć na tym kroku. Jeśli dany krok ma być domyślnie wykonywany przez konkretnego użytkownika, to możemy wskazać go w polu Domyślny wykonawca. Ostatnim polem tego formularza są webhooki. Przydadzą się bardziej wtajemniczonym użytkownikom przy programowaniu akcji, które mają się zadziać po zakończeniu tego kroku. Klikamy dalej. Do budowy formularza Akceptacja wniosku. Ten formularz będzie składał się z dwóch pól. Pierwszym polem będzie pole typu tak, nie. Akceptuję wniosek. Będzie to pole wymagane. Zapisujemy pole. Drugim polem będą uwagi. Będzie to pole typu obszar tekstowy. Gdy formularz jest gotowy, klikamy przycisk Dalej i wybieramy Dodaj kolejny krok. Kolejnym krokiem będzie rejestracja w HR. Czas na wykonanie pozostawiamy bez zmian, nie ustawiamy liczby ponowień. W razie niewykonania zadania w terminie cofamy do poprzedniego kroku. Do nikogo nie eskalujemy. Proces można zakończyć na tym kroku. Ustawiamy domyślnego wykonawcę i klikamy dalej. Przechodzimy do budowy formularza Rejestracja w HR. Do tego formularza dodamy pole Potwierdzam rejestrację wniosku. Będzie to pole typu tak, nie. Będzie to pole wymagane. Zapisujemy. Drugim polem będzie pole liczba dni urlopu. Będzie to pole wymagane typu liczba. Zapisujemy. Dodajmy jeszcze pole uwagi. Będzie to pole obszar tekstowy. I kliknijmy Dodaj. Gdy kończymy tworzyć ostatni krok, klikamy w przycisk Dalej i Publikuj. Przed zakończeniem tworzenia definicji niezbędne jest oznaczenie zmiennych wyróżnionych. Wybieramy od 1 do 3 zmiennych, które warto umieścić na parcie procesu. Wybierzmy pole użytkownik, stanowisko oraz zakres daty. Kliknijmy Zapisz. Ta operacja kończy tworzenie procesu. Od tej chwili proces dostępny będzie na liście procesów w naszej organizacji i będzie można z niego korzystać. Dziękujemy za obejrzenie. Nie zapomnij o subskrypcji i do usłyszenia w następnym odcinku.